Zachodnie czołgi przekazane przez sojuszników zaczęły przybywać na Ukrainę, wzmacniając siły zbrojne tego kraju po miesiącach apelów o przekazanie tego typu pojazdów. Ukraina prosiła o czołgi produkcji zachodniej co najmniej od kwietnia 2022 roku. Czołgi zachodniej produkcji są ogólnie uważane za lepsze niż każdy rosyjski czołg biorący udział w walkach na Ukrainie. Eksperci ostrzegają jednak, że należy realistycznie podchodzić do ich prawdopodobnego wpływu na polu walki, argumentując, że nie zdziałają one cudów, nawet jeśli zostaną rozmieszczone w dużych liczbach i przez dłuższy okres czasu. Ponadto Ukraina będzie musiała stawić czoła poważnym wyzwaniom szkoleniowym i logistycznym, aby zrobić z nich użytek. Kolejną kwestią jest to, że czołgi produkowane na Zachodzie są znacznie cięższe niż czołgi radzieckiej myśli technicznej, a na Ukrainie jest niewiele infrastruktury, w tym mostów, która mogłaby wytrzymać wagę takich pojazdów. Mimo to powinny one zapewnić siłom zbrojnym Ukrainy przewagę nad Rosjanami. W tym filmie wymienię top 5 najlepszych zachodnich czołgów podarowanych Ukrainie. Zapraszam do oglądania. Numer 5. Leopard 2A4. Produkcja Leoparda 2A4 rozpoczęła się w 1985 roku. Objęła ona zarówno produkcję nowych pojazdów, jak i modernizację starszych wersji do tego standardu. Łącznie dla Niemiec, Niderlandów i Szwajcarii wyprodukowano 2950 takich czołgów. Ważący nieco ponad 55 ton, Leopard 2A4 jest napędzany silnikiem o mocy 1500 koni mechanicznych, co zapewnia mu świetną mobilność. Stosunek mocy do masy Leoparda wynosi 27,2 koni mechanicznych na tonę. Dla porównania, najliczniejszy ukraiński czołg, czyli T-64BV, ma ten współczynnik na poziomie 16,5 konia mechanicznego na tonę. A najlepszy rosyjski czołg użyty na Ukrainie, czyli T-90M, 23,5 konia mechanicznego na tonę. Co ciekawe, prędkość cofania Leoparda wynosi nieco ponad 30 km na godzinę, a czołgów T-64, 72, 80 i 90 od 4 do 10 km na godzinę. Dodatkowo system kierowania ogniem Leoparda 2A4 jest wciąż nie najgorszy. Działonowy ma do dyspozycji stabilizowany w dwóch płaszczyznach przyrząd obserwacyjno-celowniczy MS-15, wyposażony w kamerę termowizyjną pierwszej generacji i możliwością automatycznego śledzenia celu. Z kolei dowódca, w przeciwieństwie do większości rosyjskich maszyn, ma do dyspozycji stabilizowany w dwóch płaszczyznach przyrząd obserwacyjno-celowniczy Peri R-17. Ale tutaj plusy się kończą, ponieważ nie ma on kanału nocnego. Cecha ta jest obecna nawet w najstarszych T-62. Dodatkowo opancerzenie Leoparda 2A4 nie jest najlepsze jak na dzisiejsze standardy, a uzbrojenie główne przekazanych Ukrainie z krajów zachodnich czołgów w postaci 120 mm gładkolufowej armaty Rheinmetall RH-120 o długości 44 kalibrów nie pozwala na użycie nowoczesnej amunicji przeciwpancernej, takiej jak DM-63, pozwalającej na prawie pewne zniszczenie najpopularniejszych rosyjskich czołgów, czyli T-72B, B-3 i B-3M. Jak dotąd 54 czołgi zostały przekazane Ukrainie przez Danię, Hiszpanię, Kanadę, Niderlandy, Norwegię i Polskę. Numer 4. Challenger 2. Czołg ten został przyjęty do służby w brytyjskich siłach zbrojnych w 1998 roku jako następca Challengera 1. Choć w momencie wprowadzenia do służby był to jeden z najlepszych czołgów na świecie, to obecnie Challenger 2 ma kilka problemów. Pierwszy z nich to jego masa, która wynosi 64 tony, a dodając do tego dodatkowy pancerz, to wzrasta ona do grubo ponad 70 ton. Co ciekawe, najcięższy seryjnie produkowany niemiecki czołg z okresu II wojny światowej, czyli Tygrys Królewski, waży 68,5 tony. Chociaż filmy pokazujące szkolenie ukraińskich załóg na Challengerach 2 sugerują, że ukraińskie czołgi nie zostaną wyposażone w dodatkowe opancerzenie, to nadal ich waga może stanowić duże wyzwanie dla ukraińskiej infrastruktury, która nie jest przystosowana do tak ciężkich pojazdów. Plusem za to jest to, że Challenger 2 jest bardzo dobrze opancerzony.
Jedynym słabym punktem jest jego przednia dolna część kadłuba, której opancerzenie bez dodatkowego pancerza pod względem wytrzymałości jest równowartością 70 mm płyty jednorodnego pancerza walcowanego. Co ciekawe, Wielka Brytania zdecydowała się przekazać Ukrainie amunicję przeciwpancerną z penetratorem ze zubożonego uranu, a mianowicie 120 mm L-27A1, znaną również jako Charm 3. Może ona przebić 610 mm jednorodnego pancerza walcowanego z odległości 3500 metrów. To znacznie mniej niż amerykańska M829A3, która może przebić 840 mm z odległości 4000 metrów. Wynika to z oporu spowodowanego dużym tarciem pomiędzy pociskiem a gwintowaną lufą działa L30A1, co znacznie zmniejsza prędkość pocisku. Więc mimo posiadania o 11 kalibrów dłuższej lufy niż Abrams, penetracja jest o prawie 40% gorsza. Osobną kwestią jest stosowanie trzyczęściowej amunicji, co ogranicza długość penetratora i sprawia, że jest on mniej podatny na modernizację w porównaniu do amunicji jednoczęściowej, używanej przez Abramsa i Leoparda II. Kolejną kwestią jest słaby silnik, który produkuje tylko 1200 koni mechanicznych. Dla porównania, czołgi produkcji niemieckiej i amerykańskiej mają o 300 koni mechanicznych więcej. Aby rozwiązać większość tych problemów, Wielka Brytania zdecydowała się zmodernizować 148 swoich czołgów do standardu Challenger 3. Będzie on miał zupełnie nową wieżę z nowym systemem kierowania ogniem, kamery termowizyjne trzeciej generacji dla działonowego i dowódcy oraz będzie uzbrojony w niemiecką gładkolufową armatę Rheinmetall RH-120 z lufą o długości 55 kalibrów. Obecnie Challenger 2 jest używany przez Wielką Brytanię i Oman. Jak dotąd, Wielka Brytania przekazała Ukrainie 14 czołgów, co uczyniło ten kraj trzecim użytkownikiem tego pojazdu. Numer 3. M1A1 Abrams. Pierwsze czołgi Abrams weszły do służby w 1980 roku i do tej pory, tyle że po wielu modyfikacjach, jest to podstawowy czołg w Stanach Zjednoczonych. Choć pierwotnie USA zakładało sfinansowanie dla Ukrainy zakupu 31 czołgów w wersji M1A2, to z powodu faktu, że czołgi te nie dotarłyby na Ukrainę przed końcem 2023 roku, postanowiono przekazać 31 Abramsów w wersji M1A1SA z zapasów Gwardii Narodowej lub M1A1 FEP, wycofanych z Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu czas dostawy skróci się do jesieni tego roku. Wersje te są modyfikacją wprowadzonego w 1985 roku M1A1. Oprócz wyzerowania resursów, prace przy M1A1SA i M1A1 FEP objęły poprawę świadomości sytuacyjnej załogi na polu walki. W tym celu zmodernizowano m.in. system kierowania ogniem poprzez wymianę modułu celownika działonowego na nowy wyposażony w nowy dalmierz laserowy oraz nową kamerę termowizyjną drugiej generacji. Dowódca z kolei ma do dyspozycji w pełni stabilizowaną kopułę obserwacyjną, która jest wyposażona w celownik dzienny i termowizyjny oraz w zdalnie sterowane stanowisko karabinu maszynowego kalibru 12,7 mm. Numer 2. Stridswagen 122. Czołg ten wszedł do służby w siłach zbrojnych Szwecji w 1997 roku i jako zwycięzca przetargu zorganizowanego w tym kraju na następcę szwedzkich czołgów Stridswagen 103 i Centurionów, które nosiły nazwy odpowiednio Stridswagen 101 i 102. Co ciekawe, Leopard 2, na którym Stridswagen 122 bazuje, pokonał amerykańskiego M1A2 Abramsa, który zajął drugie miejsce, oraz francuskiego Leclerca, który zajął trzecie miejsce. Ciekawostką jest, że czwartym kandydatem miał być rosyjski T-80U, którego 2 egzemplarze zostały dostarczone zbyt późno, aby wziąć udział w przetargu. Niemniej jednak czołgi rosyjskie zostały przetestowane przez Szwedów między jesienią 1993 a zimą 1994 roku. Niestety do tej pory wyniki testów są nadal utajnione. Stridswagen 122 to szwedzki wariant niemieckiego Leoparda 2A5, który został przystosowany do działania w zimnej i surowej Skandynawii, a także do walki w gęsto zalesionym lub miejskim obszarze.
Główną różnicą między Leopardem 2A5 a Stridswagenem 122 jest silniejsze opancerzenie, w rezultacie czego szwedzki czołg jest o 3 tony cięższy. Podobnie jak Leopard 2A5, uzbrojenie główne to zmodernizowana 120 mm gładkolufowa armata Rheinmetall RH-120 o długości 44 kalibrów. Modernizacja pozwoliła na użycie nowoczesnej amunicji o lepszych parametrach, takiej jak DM63. Do tej pory 10 takich czołgów zostało przekazanych ze Szwecji na Ukrainę. Numer 1. Leopard 2A6. Leopard 2A6, który wszedł do służby w Bundeswehrze w 2001 roku, jest dalszym rozwinięciem czołgu Leopard 2A5. Główne różnice w tym ponad 62-tonowym czołgu to wzmocniony przedni i boczny pancerz oraz siła ognia. Leopard 2A6 jest uzbrojony w gładkolufową armatę Rheinmetall RH-120 z lufą o długości 55 kalibrów, która jest dłuższą wersją wcześniejszej L-44, używanej w poprzednich wariantach. Może ona strzelać wszystkimi starszymi pociskami, takimi jak DM33, ale dłuższa lufa wpływa na zwiększenie celności i pozwala pociskom osiągać większe prędkości, co przekłada się na większą przebijalność pancerza. Poza Niemcami, Leopard 2A6 jest obecnie używany przez Finlandię, Grecję, Hiszpanię, Kanadę, Niderlandy i Portugalię. Jak dotąd 21 takich czołgów zostało przekazanych Ukrainie z Niemiec i Portugalii. Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania, a jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko!